Cześć, witam w czwartym i ostatnim odcinku mojej podróży pociągiem z Anglii do Polski. Jeśli trafiłeś tu przypadkiem, koniecznie sprawdź wcześniejsze odcinki tej serii, gdzie pokazuję każdy etap trasy. Od Pendolino w Anglii przez Eurostara i nocny pociąg do Berlina, aż po PKP do Tczewa. A dziś czas na podsumowanie, ile to kosztowało, ile trwało i czy było warto? Moja podróż zaczęła się w Wigan w północno-zachodniej Anglii, skąd pojechałem pociągiem Avanti West Coast do Londynu Euston. Do Londynu dotarłem o godzinie 8, po 2 godzinach i 14 minutach jazdy. A następny pociąg z St. Pancras International miałem o godzinie 11:04. Także spokojne 3 godziny na przejście ze stacji Euston na St. Pancras International, gdzie tak naprawdę spokojnym krokiem idzie się około 15 minut pieszo. Pociąg Eurostar do Brukseli jechał 2 godziny. Na dworcu w Brukseli wyszedłem kilka minut po 14. I do następnego pociągu nocnego z Brukseli do Berlina miałem 5 godzin, co było idealnym czasem, aby zwiedzić sobie stolicę Unii Europejskiej. Z Brukseli wyruszyłem nocnym pociągiem Nightjet do Berlina. I to była najdłuższa i najbardziej nietypowa część tej wyprawy. Pociąg wyruszył parę minut po 19:00, 19:06. Planowo miał być o 8:24. Natomiast w Berlinie na dworcu zameldowałem się o 8:45, czyli dokładnie 20 minut po planowanym czasie. Także cała podróż nocnym pociągiem zajęła 13,5 godziny. Do następnego pociągu z Berlina do Tczewa miałem niecałe 6 godzin, więc kolejny raz idealnie, aby zwiedzić sobie Berlin. Niestety po tym nocnym pociągu nie byłem w takiej formie, w jakiej zakładałem, czyli wyspany, odświeżony po prysznicu. Dlatego nie było to idealne zwiedzanie, ale mimo wszystko zobaczyłem parę rzeczy i zjadłem sobie kebaba u Mustafy. Ostatni pociąg z Berlina do Tczewa, czyli PKP Intercity Gdynia, ruszył ze stacji w Berlinie o 14:52 i podróż ta trwała trochę ponad 5 godzin, 5 godzin i 15 minut, gdzie o 20:07 wyszedłem na dworcu w Tczewie. Także cała podróż w moim przypadku od wyjścia z domu w Anglii do wejścia do domu w Polsce zajęła mi 39,5 godziny. Jeśli sumować tylko czas spędzony w pociągach, to są to 23 godziny i 10 minut. Założeniem tej podróży nie było jak najszybsze dostanie się z Anglii do Polski pociągami. Można oczywiście skrócić ten czas o dobre kilka godzin, natomiast wiązałoby się to z większą ilością przesiadek, czego chciałem uniknąć, oraz nieskorzystanie z pociągu Gdynia relacji Berlin-Gdynia, którym to bardzo chciałem się przejechać w tym ostatnim etapie podróży. Okej, teraz czas na najważniejsze, czyli ile kosztowała ta podróż z Anglii do Polski pociągami. Pierwszy pociąg z Wigan do Londynu, czyli Avanti West Coast, kosztował mnie dokładnie 52 funty i 50 pensów, czyli około 260 zł. Pociąg Eurostar z Londynu do Brukseli kosztował mnie dokładnie 86 funtów, czyli 430 zł. Nocny pociąg z Brukseli do Berlina, czyli największy wydatek, kosztował 495 euro, czyli 416 funtów i 50 pensów, czyli 2080-2090 zł. I ostatni pociąg PKP Intercity, ten bilet kosztował mnie 44,90 euro, 37 funtów 80 pensów, czyli 190 zł. Czyli łączny koszt całej tej podróży wyszedł 593 funty, czyli około 3000 zł. Natomiast muszę dodać, po niefortunnej nocy i przeniesieniu mnie z oryginalnego przedziału sypialnego z prysznicem i toaletą do takiego bez, została mi zwrócona różnica między tymi dwoma przedziałami w kwocie 108,90 euro, minus 92 funty. Czyli po odjęciu tego zwrotu, który otrzymałem, łącznie bilety kosztowały mnie około 500 funtów, czyli około 2500 zł. Jeśli chodzi o bilety, to kupowałem je bezpośrednio na stronach internetowych przewoźników, bez używania jakiejkolwiek aplikacji. Wiem, że są różne serwisy, aplikacje, na przykład Trainline. W Anglii można kupić bilet na pociągi przez Uber, także różne opcje, natomiast ja wybrałem najprostszą opcję, czyli bezpośrednio na stronach internetowych. I w odpowiedzi na komentarz jednego widza pokażę pokrótce, jak kupowałem bilety, jak to wygląda. Pierwsza strona internetowa, czyli Avanti West Coast. Skąd z Wigan do London Euston? Kiedy? Ustalmy sobie, że 7 stycznia w poniedziałek.
po 5:00. A tu wybieramy sobie ile biletów. Tu, że to jest podróż wypoczynkowa, albo dojazd do pracy, albo do business trip, albo służbowa podróż. Jeżeli chcemy wracać z powrotem, wpisujemy tutaj kiedy z powrotem. Szukamy biletu i jest dokładnie ten sam pociąg, czyli 5:46 za 55 funtów. Wybieramy teraz sobie, czy chcemy siedzieć przy oknie, czy przy przejściu, czy chcemy jechać przodem, czy tyłem, czy ma to być siedzenie przy stoliku, czy na przykład w cichym pociągu. Więc powiedzmy, że chcemy jechać do przodu, chcemy siedzieć przy oknie. Teraz trzeba się zalogować i po zalogowaniu zostało nam przypisane miejsce F48. Kontynuujemy do płatności. Wpisujemy kartę bądź Apple Pay i to wszystko. Ok, teraz pociąg Eurostar z Londynu do Brukseli. I jak można zobaczyć, 7 lipiec za 75, natomiast to wszystkie na zielono są za 39 funtów, więc to jest bardzo dobra cena. Przypominam, ja płaciłem 86 funtów, więc zaznaczamy w poniedziałek, w jedną stronę w poniedziałek. O, proszę. Czyli jak się jedzie w jedną stronę, to płaci się więcej. O, ładnie, ładnie. No okej, no ale dobra, wybraliśmy. Jedna osoba dorosła. Szukamy. Tak jest. Ja jechałem o 11:04 i ten pociąg już kosztuje 207 funtów. To 87 funtów pociąg kosztuje o 6:16. Czyli na tą chwilę, na 7 lipca, bilet kosztuje na tą samą godzinę, na którą ja jechałem, taka, żeby połączyć ten pociąg z Wigan, 207. Potwierdzamy. Możemy oczywiście dodać ubezpieczenie, ale no, nie chcemy tego robić. Czas na logowanie, ale nie trzeba. Można to zrobić jako gość, bez zakładania konta. Wszystkie dane i oczywiście płatność i to wszystko. No i pociąg Nightjet, nocny pociąg. Jak się okazuje, właśnie to przed chwilą sprawdziłem i odbiłem się od ściany, gdybyśmy chcieli pojechać z Brukseli do Berlina, to niestety nie wyświetla nam się stacja. Jak wyszukałem w internecie, od 28 marca 2025 roku OBB Nightjet skasował pociąg między Brukselą a Berlinem. Oficjalny powód, dla którego został skasowany ten pociąg, jest taki, że na niemieckich torach są prowadzone prace. A może faktycznie to był ostatni pociąg starego typu? Nie wiem, ale może faktycznie już nie będzie na torach takich starych pociągów, tylko te nowe generacje. Tak czy inaczej z Brukseli można nadal pojechać do Wiednia, ale nie będę tego pokazywał, bo nijak to się ma do mojej podróży. Na tą chwilę nie można pojechać tym samym pociągiem z Brukseli do Berlina. No i ostatni pociąg PKP Intercity Berlin Tczew, 7 lipiec, poniedziałek. O, i tu jest bardzo ciekawe, bo jest ten sam pociąg Gdynia, 13:35 i o 20:07. A dziwne. Łączny czas podróży to 6 godzin i 32 minuty. Mój pociąg startował o 14:52, czyli jest ten sam czas przyjazdu, ale szybciej odjeżdża i dłużej jedzie. Bardzo ciekawe. No i kwota się zmieniła też, bo pierwsza klasa to 190 parę złotych, a druga klasa to 150. I wybieramy pierwszy, potwierdzamy. Wybieramy miejsce wagonu
bezprzedziałowego nie da się, trzeba przedziałowy wagon, powiedzmy przy oknie. Kontynuujemy jako gość. No i zostało nam przydzielone miejsce w wagonie 272, miejsce 85 przy oknie. Płatność. I tu już można blikiem bądź kartą. Nie ma niestety Apple Pay czy Google Pay. Także tak to wyglądało. Tak wyglądała ta moja podróż. Około 2000 km. 4 pociągi, 39 godzin. Koniec końców 500 funtów. Nie 600 funtów, a 500. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Dużo z Was pisało, że chciałoby zrobić taką trasę, dokładnie taką samą trasę. Wiele z Was pisało, że już tak właśnie jechało. Było kilka komentarzy od widzów, którzy zrobili podobną trasę kilkadziesiąt lat temu. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za spędzony czas ze mną w czasie tej podróży. Było wiele komentarzy, w których pisaliście, że też chcielibyście odbyć taką podróż. Nic trudnego. Bukujecie bilety i jedziecie. No, może z wyjątkiem nocnego pociągu, którym ja jechałem. Już nie jest dostępny teraz, więc bukujcie bilety i podróżujcie. Czy warto odbyć taką podróż? Moim zdaniem warto. Jeżeli ktoś chciałby wziąć tą podróż tylko i wyłącznie po to, żeby dostać się z punktu A do punktu B, no to tak średnio bym powiedział. Natomiast jeżeli ktoś chce przeżyć podróż kolejową, to jak najbardziej polecam. Tak naprawdę samolot jest najtańszym i najszybszym sposobem podróżowania, ale nie zawsze ten samolot jest. Nie zawsze bilety są dostępne. Czasem musimy przyjechać do Polski, bądź odwrotnie, na ostatnią chwilę i czasami tych biletów najnormalniej w świecie nie ma. Czasami jest tak jak był jeden komentarz, pozdrawiam serdecznie, ktoś nie może korzystać ze samolotu, więc jest to realna alternatywa dla takich osób. Czy zrobiłbym jeszcze raz taką trasę? Jak najbardziej tak. Chociażby dlatego, żeby sprawdzić, czy Nightjet w swoich nowoczesnych pociągach zmienił podejście do klienta. Dodam jeszcze tylko, że tak dla porównania w drogę powrotną wybrałem samolot, linię Wizz Air z Gdańska do Liverpool. Za bilet zapłaciłem 16 funtów, a cała podróż od wyjścia z domu w Polsce do wejścia do domu w Anglii trwała 6 godzin. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie, za wszystkie komentarze, za lajki i jak wiecie, bądź nie wiecie, ale możecie sprawdzić, zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na naszym kanale. Nasz kanał nie jest kanałem transportowym, nasz kanał to kanał o podróżowaniu. Więc już teraz zapraszam na niedzielę, gdzie zaczynamy serię z naszej podróży do Tunezji. Oczywiście w przyszłości pojawią się podobne treści do tej podróży pociągiem, dlatego serdecznie zapraszam i do zobaczenia. I jeszcze jedno. Przestrzegaj przepisów BHP, zwłaszcza na kolei.